Witam serdecznie, z tej strony ponownie Adam Chodorowski ze sklepu modelarskiego tankmodels.pl. Wow! Moi mili, totalne zaskoczenie pewnie, bo jeżeli ktoś zauważył tutaj, co jest napisane, to podobnie jak z Focke-Wulfem może doznać szoku. Tak, to jest samolot. Mamy Junkersa, dokładnie sztukę albo sztukasa, jak to u nas się mówi, w wersji G1, G2. W super malowaniu. Powiem Wam, ja bardzo lubię to malowanie. Tak samo to jest to powrześniowe, bo nie wszystkie chyba samoloty we wrześniu były dokładnie tak, a może wszystkie, pomalowane. Są takie rąby. I powiem Wam, że ten samolot, tak samo jak Nakajima Kate, czyli bombowo-torpedowy, mi się bardzo podobają. Powiem Wam, że Junkers mnie strasznie kusi. I tak naprawdę też powiem Wam, oczywiście bordery są w sklepie Tank Models. I powiem Wam, że ten model wybrałem teraz na unboxing, a nie Kate. Tak naprawdę to jest, powiedzmy, specjalnie dedykowany unboxing dla mojego kolegi Bogusia z Kołobrzegu, ponieważ gdzieś wyczytałem, że zastanawia się nad tym modelem. Pewnie zdjęcia oglądał. Ja nie jestem pierwszym, który prezentuje ten model, ale może w ten sposób jako pierwszy zaprezentuję. Mamy puzderko, fajny boxart. I mamy nurkującego właśnie sztukasa. Mamy pancer chyba trójka. Tak, pancer trójkę na dole. Jest to oczywiście najprawdopodobniej ZSRR, jak niekoniecznie ZSRR. To jest border, matko boska, ja okularów nie założyłem, ja się tak mrużę. Posłuchajcie, coś tu jeszcze jest od Jasona. Pewnie się zaraz mocno zdziwię. Pozytywnie. Aha, to jest BF002 od Bordera. No i widzimy, że co zawiera model. No i teraz tak, ja sobie to pudełko odstawiam. Wiecie, że to jest ciężkie. No i co mamy? Jak każda szanująca się firma, jedna i druga, przez Bordera są polecane farby hiszpańskiej firmy Amobay Jimenez. Ja poza tymi farbami bardzo lubię jeszcze Vallejo, również hiszpańska firma. Są to farby akrylowe. Bo jeżeli chodzi o Amobay Jimenez, nie słuchajcie bzdur, że błoto. Jak ktoś mówi, że błoto, to nie umie w ogóle malować. I powiem Wam, że naprawdę, jeżeli ktoś, jest też poradnik dotyczący farb Amobay Jimenez. I powiem Wam, że ręką na sercu śmiało polecam. Jak będziecie mieli pytania, jak pomalować, jak w ogóle ich używać, to zadam Wam kilka pytań i postaram się odpowiedzieć. Jak nie, to sprawdzę i Wam powiem. Mamy dwa malowania. Tak, mamy dwa malowania. Malowanie dla G1. Ha! Bez swastyki. Ja się zastanawiam, co to jest napisane z Was, a to bez swastyki. Posłuchajcie, ja pierdziu. Poprawność polityczna po prostu to jest największa kaka, jaka może być. Posłuchajcie, to jest historia. To nic nowego tworzące. O, w mordę. Detal. Takich parę tylko. No, oczywiście są to rendery, tak? Dobra, posłuchajcie. Ja już się nie mogę doczekać, co jest w pudełku. Dwie torebki ze szkłem. Ale chyba nie tylko. No, takie coś mamy. Nie mam żadnego pojęcia, co to jest. To jest chyba... Zobaczmy. A nie, to są tak, do bomby. Skrzydełka. Zobaczcie. Tu jest dziób
nos. Tu jeszcze nie ma statecznika, czyli widzicie jaki ten modelik jest. No, tak. Skrzydełka były. Gdzie są nóżki? Pozostałe elementy sztukasa. Częściowo wnętrze. No i niestety tu nie ma zaklejek. Tu będę musiał ciąć. No i tu są tak. O rany. No, były skrzydełka. To jest i nóżka. Skrzydełko czy nóżka. I bombki. No i nie tylko bombki, bo tu mamy, proszę bardzo, to co strzelało, działka mamy. No, powiem wam lufy. Dobra. Nie żartujcie, naprawdę nie ma swastyk? Ja pierdziu. Ty poważnie, posłuchajcie. Nie no, zdjęcie nie ma swastyk, tak? Posłuchajcie, nie śmiejcie się ze mnie, że ja marzę, że jak to możliwe, tylko po prostu no, to jest model historyczny. No ta blacha to ja powiem wam, no jest blaszka, tak? Ptaszek jest odznaczony, że dodano blaszkę. No i bardzo fajna, posłuchajcie, w tym formacie, jak mówiłem już przy poprzednim modelu od Bordera, bardzo fajna instrukcja. Chyba trzeba będzie trochę z kamerą zjechać. Jest teraz chyba dobrze. Zero informacji. Powiem wam, że jak ktoś skończy model, to może sobie to w ramki oprawić, bo nie mamy żadnych napisów, tak? JSON 2001, grafika. No tak, oni się też grafiką zajmują. No i tak. Format instrukcji bardzo fajny. Na pewno lepiej się to na warsztacie trzyma, aniżeli byśmy mieli taką kartkę rozłożoną, no to trochę utrudnia życie. Dobrze. Gdzie jest ta wskazówka moja tymczasowa? Sorry, że tym pokazuję. No więc mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć i taka jedna duża albo dwie małe ramki ze szkłem. Mamy blaszkę. I uwaga, to jest jednego pilota, oczywiście oznaczenia, jednego z asów przeciwpancernych, powiedzmy tak. No i teraz sobie popatrzmy. Mamy silnik. I teraz tak, mamy cały silnik, możliwość pokazania. Tu mamy części do kadłub, tak, część wklejana w kadłubie mamy. No, żeby teraz zobaczymy, bo ja zawsze psioczę, że ktoś każe sklejać bardzo dużo elementów, których nie widać. I tutaj sobie zaraz zobaczymy, jak to rozwiązał tą sprawę Border. Powiem wam, no właśnie, jest super silnik, ale nie wiem, czy go możemy pootworzyć i chyba nie możemy. Albo ja czegoś nie widzę, ale najprawdopodobniej niestety nie. Zakrywamy silnik. Powiem wam, no to słabo jest. Ale jak widzieliście Focke-Wulfa 190, to tam już można otworzyć. Najprawdopodobniej to jest model drugi i po prostu poszli po rozum do głowy i odpowiednio dopasowali już płyty. No bo tutaj powiem wam, ja zawsze jadę jak mocno i tutaj powiem wam, Border mnie zawiódł pod kątem takim, że po prostu zrobili super silnik, a za cholerę go nie można otworzyć. Teraz patrzymy sobie, no tu mamy foteliki do sklejania, tak, pierwszy pilot, strzelec, radiotelegrafista, wnętrze. No tutaj jest fajnie zrobione to wnętrze, bo tutaj nie będę się na razie zastanawiał, o co tu biega. Tu mamy stery tylne, albo przewiercić, zastanowić się. Nie wiem, o co chodzi, przepraszam. Tu dajemy, fajnie na żółto jest zaznaczony element fototrawiony. Tu mamy właśnie tylnego strzelca, jeden radiotelegrafista, strzelec, pilot, przód. No i powiem wam, tu dalej sobie patrzymy, walczymy. Coś mamy znowu rozwiercić. Tu dajemy, proszę bardzo, lampkę.
Powiem wam, on jest na tyle duży, że jak ktoś, faktycznie on jest duży, powiem wam, zaraz wam pokażę to. Tu jak sobie składamy to, jeszcze dajemy taki specjalny element do reflektora. Tu mamy szkło do zasłonięcia, wklejane oczywiście w skrzydło. To powiem wam, jak ktoś dobrze się postara, to i zrobi świecące skrzydełka. I chyba w goleniach były też oświetlenie. Tu mamy właśnie te specjalne, właśnie patrzyłem jak to zostało zrobione. Tu mocujemy, tu też fajnie to jest zrobione, powiem wam. Ja kiedyś sklejałem jako maluch, a to maluch, no bez przesady, jako gdzieś tam 10-latek, jakiegoś Junkersa, powiem wam, nie pamiętam z jakiej firmy. Właśnie pomalowałem go w taki, nie wiem, starsze pokolenie modelarzy pewnie pamięta, takie taśmy były papierowe, gęsia skórka się nazywały, to ja sobie właśnie tym przykleiłem na skrzydłach, żeby pomalować pędzelkiem jak najbardziej. Ale czekajcie, co tu jest? Nie ma masek. Wersję mamy oszklenia, możemy zrobić też otwarte, czyli zamknięta, takie te lufciki, co tu są. Najprawdopodobniej też jako luki komunikacyjne z zewnątrz. Powiem wam, że brakuje mi masek. No to jest też tak, chyba że są ukryte gdzieś. Ale nie, nie ma ukrytych. Powiem wam, że do tym modelu, on trochę kosztuje. Maski powinny się należeć jak psu Buda. Ale nie, poczekajcie. Zaraz zobaczymy. No, chyba tak, chyba tak. To już powinno być. Ja wiem, że to jest potężny model i każdy powinien, kto skleja tego typu modele, no to pomalować bez problemu, ale powiem wam, no, przy tego typu modelu, takim wydaniu, moim zdaniem maski powinny być. No i tu mamy działka podwieszane pod skrzydła. A nie, w goleniach nie ma, widzę, oświetlenia. Myślałem, że są podobnie jak w Karasiu, tak? Tylko w skrzydłach. No i mamy gondole, te takie całe, posłuchajcie, do mocowania właśnie działek. Magazynki po bokach wkładane. No powiem wam, że to robi to wrażenie. Tutaj blaszki fototrawione. Tych blaszek to oczywiście, wiecie co, zamiast tych blaszek, tak poważnie, to ja wolałbym mieć po prostu maski. Teraz firma Arma Hobby wyda, nowa edycja będzie nowego Wildcata z operacji Touch, chyba coś takiego. Aha, i tu mamy, proszę bardzo, zagwozdkę. Chcemy to czy to? Rany Chrystusa. O co tu chodzi? B12. Wiecie co, nie mam zielonego pojęcia. O co? Aha, inne, posłuchajcie, oszklenie jest. No, to już trzeba jakąś monografię dorwać. No i co mamy? Mamy, no tak, oni tutaj nie pokazywali na tych grafikach, że nie ma swastyki. No i powiem wam, że mamy naprawdę Kursk. A, Rudla, proszę bardzo, to jest Rudel G1. Teraz zobaczymy, jak tu będzie. Aha, trzeba będzie jednak. I tu mamy również Rudla 44. No to powiem wam, że mnie by chyba najbardziej ten interesował, już późny, taki późniejszy Junkers. Jakoś ten front wschodni tak grzeje trochę. A tutaj mamy, no pewnie to jest też front wschodni, ale możliwe, że 44 to już gdzieś nad Polską się tłuką. Tłuką Sowietów. No i też tak samo te działka. No, bardzo ładnie to wygląda. A co tutaj jest? Borderowe narzędzia? Tak, posłuchajcie, dokładnie. No to moi mili, nie chcę tego robić, ale muszę. Niestety tu nie są zaklejane. Więc będą później zaklejone przeze mnie. To jest ramka G z oszkleniem. W 3/5.
To jest to, co z tyłu się w kadłub wkleja. Tu mamy właśnie oszklenie do reflektora, które tak pewnie wypada, bo świeci na dół. Szybę. No powiem Wam, że szyby są proste, tak. Powiem Wam, ale wiecie co, ja bym się nie podjął, kurna, malowania tego bez masek. Dałbym ciała na całej linii, ale no to już nie jest samolot dla takich kozaczków.pl jak ja. No po prostu tu już trzeba troszeczkę więcej mieć umiejętności wprawy, ale myślę, że są gdzieś do kupienia maski, bo obawiam się, że nawet dobry modelarz no to może mieć problemy z pomalowaniem, powiedzmy, niezamalowaniem uszklenia. Ale to już powinno być. Przepraszam, jak tak będę trochę skoków w kamerze. No coś mnie kaszel jakiś złapał. No tutaj to mamy tego wszystkiego. Tak, i mamy przód, pilot, to mamy kilka tych wersji. No powiem Wam, że postarali się. Tu jest różnica właśnie w oszkleniu. Tu mamy z tym lufcikiem. I tu sobie dobieramy w zależności od wersji. Grubość. Grubość jest bardzo cienkie, te szyby są, powiem Wam. Takie akuratne na 3/5. Oni teraz, Border zamówił Zero, samolot Zero w dwóch wersjach. Jeden będzie marynarki do Akagi będzie, 1.0 marynarki wojennej japońskiej będzie, tak, to jest wyrzutnik do bomby, chyba tak, kurczę, muszę coś poczytać o Junkersie. Tak, to jest w ramkach H, bo w tej chwili trochę się pogubię. A nie, dobra, to się nakleja skrzydło pióro. Tak. To jest, znając życie, to co bomba się zaczepia. Antena. Nie wiem. Tutaj też są te elementy. O, ale fajnie to jest wykonane. Wiecie co, ale jak patrzę na ten element, to jak on jest przymocowany, no przy nim to wszystko będzie grube. Przy nim to będzie wszystko grube, no trzeba będzie bardzo delikatnie to wycinać, ale robi skubane wrażenie. Robią chłopaki naprawdę dobrą robotę, odwalają. Co tutaj mamy? Powiem Wam, właśnie tu jest coś, może poza kalkomanią? Nie ma. Powiem Wam tak, zaprezentuję Wam blaszkę. Przez folię. Bułkę przez bibułkę. Kalkomanie. Mamy wszystkie widzę oznaczenia, łącznie z wnętrzem kabiny. Nie chciałbym tej folii zabezpieczającej takiego papierka zrywać. Mamy wszystkie opisy. Dobra. Jedziemy teraz, chciałem powiedzieć, z jedną z większych ramek. Wszystkie są ramki takie same, wielkie. Oczywiście ten Junkers, coś się źle przecięło. No właśnie, to jest, kurczę, ryzyk fizyk. Dobra. Wow. No robi to wrażenie. Ramka E. No i detal, powiem Wam, robi wrażenie. Ten plastik mi się podoba u nich, bo on się nie świeci, jest matowy i można sobie poprzeglądać wszystkie właśnie idealnie elementy przejrzeć, bo jak już się błyszczy plastik, no to jest już gorzej. Tu wchodzi magazynek, tu wypadają chyba, tak? Dobrze mówię? Chyba tak.
Ha, jakie fajne kółko jest na tył. Lufy. No powiem wam, lufy są bardzo porządnie zrobione. Zwróćcie uwagę na detal tutaj na hamulcu. Mam nadzieję, że widać. Na telefonach, jak będziecie oglądać, to nie będzie widać. Od drugiej strony, tu się nie ma czemu przyglądać za bardzo, bombka. Powiem, fajnie rozwiązana jest ta bomba. Mamy raz, dwa, trzy, cztery elementy, bo tu sobie wklejamy później. Przepraszam. Golenie. Tu mamy chyba tylne. Nie, to są wszystko przednie. Łapć, fajne opony są, patrzcie. Ale powiem wam, nie są. Nie są. Są, posłuchajcie. Jest mały, spłaszczone są na dole, więc trzeba teraz, jeżeli ktoś wklei na stałe, a nie ustawił, to będzie trochę lipa. Osłony, tutaj mamy z tymi fartuchami takimi osłaniającymi, gdzie amortyzator działa. No takie rozwiązanie jak w Karasiu było, tak? Że to jest materiał, taki osłona materiałowa, a ta część to po prostu ona ruszała się w ten sposób, żeby, no bo inaczej to by było twarde. Tu mamy floty powietrza, tylne kółko, też z protektorkiem. Robi skubane wrażenie. Ale powiem wam, tym silnikiem mnie mocno zaskoczyli, że tak ładny silnik i zamknięty jest, to tutaj lipa. Co tu się trzyma? Dobra, teraz później to schowam. No i tu będą właśnie te elementy, których nie będzie widać. Ramka D, jak Danusia. I powiem wam tak, ten detal, który jest w tym modelu w 3.5 jest taki akuratny, bo robienie tego samego detalu w 7.2 i też zamykanie, to dla mnie jest już głupota. Tu jest kawałek ramy trzymającej silnik, tutaj jest jakiś wlot powietrza z takimi specjalnymi podpórkami. Też do silnika. Wydechy. No troszeczkę płytko zrobione są wydechy, ale znając życie pewnie są już żywiczne. Aż sprawdzę na stronie Bordera, czy są. Elementy silnika. I tak jak mówię, no to ma ręce i nogi. No, robienie w tej skali, w 4.8 tego typu detalu, no to jest, kurczę, że oni to zamknęli. Nie wiem jakim cudem. Coś chyba pominęli. Coś im osłona śmigła. Elementy sidła, pióra, łopaty, przepraszam, łopaty. Śmigła, ładnie zrobiona. No i pewnie tutaj wielu fachowców już zacznie śledzić uważnie od tego momentu, bo tu już zaczną być mocny detal zewnętrzny i oraz wewnętrzne elementy. Ramka C jak celina. Boki wnętrza kabiny. Proszę bardzo, patrzcie. Podłoga kabiny. Jakiś tak, to jest też element kabiny. Karabin strzelca radiotelegrafisty. No i mamy tutaj radia. Widać dobrze? Dobrze.
No i tak to się prezentuje. Deska. Proszę bardzo, żeby wszyscy widzieli. Tak się prezentuje deska. A tych desek to chyba były jakoś dwie. Czy ja mam jakieś zwidy? No i popatrzcie. Fragment kadłuba. Tak jest, się prezentuje. Więc wszyscy fani, fachowcy, proszę bardzo. Mogę dla Was jeszcze specjalnie tak obrócić. To jest zrobione ładnie. Coś jest wypukłe. Tak, posłuchajcie, to jest wypukłe. Tu jest wszystko gładkie, a tu jest wypukłe. Jak tutaj? Gładkie. Czyli są wszystkie wewnętrzne. Okej. Przedostatnia ramka. No zobaczcie, tutaj mamy przód, nos, tak. Tu mamy tyle, kurczę. Aż se pomacam. Proszę bardzo. Tak jakby niektóre elementy, albo ja mam jakieś zwidy. Proszę bardzo, tak prezentuje się detal na kadłubie. Jeszcze bliżej, proszę bardzo. Czy można coś otworzyć w takim razie? Jak to jest? Prawa część. Lewa część. Proszę bardzo, bliżej, żeby każdy widział, czy aby na pewno prawidłowo. Ale to czyżby można było jednak to zdjąć i otworzyć według wszystkich prawideł? O, tu widzę tak, tu jest prosto, no bo tego nie ma. Może coś nie dopatrzyłam. Teraz druga strona kadłuba. A nie, wnętrze jest ładny, gładki. Myślałem, że coś będzie. Nie, spokojnie. Bez paniki. To była oczywiście ramka. No i jeszcze większa frajda dla wszystkich fachowców i szukających dziur w całym. Skrzydełka. Ramka B. O Matko Bosko jedyna. Kurka wodna, jak oni to robią? Coś tu mi szoruje, tak jakby było zewnętrznie. No ale patrzcie,
Ja to jestem prosty chłopak ze Śródmieścia Południowego. Junkersa to widziałem w Muzeum II Wojny Światowej, zrobionego przez jakiegoś gościa. Fajnie to wygląda dla laika. Taki z kartonu, ale powiem wam naprawdę, odwalili kawał dobrej roboty, więc jak ktoś wchodzi i nigdy nie widział Junkersa, no to mniej więcej wielkość odpowiada podobno 1:1, no to robi na nim wrażenie. Fajnie, że zrobili tutaj wzmocnienia na skrzydłach, gdzie sobie ludzie tuptają. Proszę bardzo. Kolejne elementy. Kolejne. Zobaczcie, jak jest detal fajnie tych zamków zrobione. O, tu sobie wklejam. Jeden, drugi. No kurczę, robią naprawdę kawał dobrej roboty. No bo to jest takie pyk, skleimy. Po prostu to jest góra, dół, dół. Wiecie co? I to jest koniec. No i powiem wam, kolejny model robiący potężne wrażenie. No może inaczej, wiecie co? OK, jest naprawdę bardzo dobrze zrobiony. Ale na mnie zrobił największe wrażenie model, który będzie dopiero prezentowany. Moi mili, bohaterem naszego dzisiejszego unboxingu był Junkers Ju87 w wersji G1, G2, nasza znana dobrze sztuka, bombowiec nurkujący, niszczyciel. Taki, posłuchajcie, no, później powstał Ił-2 po nim, tak? Rosjanie stwierdzili, że też potrzeba. Chyba tak było, czy oni... Nie, to tak. No po prostu kawał do pancerniaka latającego, który do zwalczania transportów, czołgów, kolei, też szturmowy, typowy taki szturmowy samolot. Był dzisiejszym bohaterem. Bardzo wam dziękuję za uwagę. Życzę miłego dnia. Do następnego unboxingu. Pamiętajcie o subowaniu, lajkowaniu, wspieraniu też.